Cześć, witajcie na kanale Plecak i Droga. Dzisiejszy odcinek opowie o mojej podróży do Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji. Stamtąd wyruszę już piechotą w stronę Santiago de Compostela. Zapraszam na pierwszy odcinek. Dzień dobry. Mamy poniedziałek 9 maja, godzina 4 rano i idę w stronę dworca. Zmierzam na drogę Świętego Jakuba, nagrywam telefonem komórkowym, bo on oświetla w nocy. Kamera niestety nie uchwyci, będzie takie plamiste, niewyraźne. Mam pociąg do Köln o 4:39, wyszłam o 4:00. Wstałam o 3:00. Co mnie czeka, nie wiem. Plecak razem z kurtkami, które będę musiała, i z jedzeniem, i z wodą, litrową butelką wody. Waży do 12 kg, nie 11. I nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że wzięłam dwie kurtki, bo jedną mam puchową i jedną mam tu na sobie w tej chwili, plus polar. No nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Bo to, co mam na sobie, ta zielona, ona jest przeciwdeszczowa, ma 10 000 Wassersäule, ale waży 600 gram. Polar nie pamiętam, ale musi być, bo będę nawet w nim spała. W tej chwili jest 7 stopni, jest bardzo przyjemnie. Wszystko się okaże. Miałam 2 śpiwory spakowane, wypakowałam jeden. Biorę tylko jeden, puchowy. Ten drugi to był taki śpiwór, który się wsadza do środka na takie chłodniejsze noce. Ale ponieważ jest ciężki plecak, musiałam z wielu rzeczy zrezygnować na koszt innych ważniejszych. To zamiast drugiego śpiwora wolałam jednak wziąć sandały. Z obuwi mam tylko te buty na nogach, które w tej chwili mam ubrane. To są Altra, buty do biegania. Świadomie. Mam nadzieję też, że nie będę żałowała. Mam w domu typowe traperówy. Buty takie do tych typowych ale one były zawsze dla mnie ciężkie. Te nogi się tak niosły jak u słonia. Dałam się przekonać przez youtuberów, że te Altra są lepsze. Zobaczymy. No i mam jeszcze takie klapki, ale tym razem nie japonki, tylko specjalnie szukałam takie, że mogę wsunąć razem z skarpetką, z którymi mogę wejść pod prysznic i usiąść wygodnie wieczorkiem. Takie laczki, leciutkie, bardzo leciutkie. Ok, to na razie tyle. Do zobaczenia na dworcu. Z 7 na samej górze. Pociąg do Krefeld i jedzie przez Köln. Przy schodki już się sapało. Biedaczysko. Jak na razie nie widzę żadnego pielgrzyma, ale grzyweczkę poprawimy. Na razie. Ja sobie się przyjrzę, co i jako który pociąg. Na razie, papa. Trzeba być w maskach, bo pandemia panuje. Jeszcze jest trochę czasu, ja już sobie wsiadłam, jestem pierwszym pasażerem.
jeszcze nie mój. Jestem w Köln, cały czas czekam na pociąg, bo dopiero będzie 6:44, a ja byłam przed 6 tutaj. Ale za moimi plecami stoi katedra Köln, tylko że jej nie widać. Czekajcie, niech ją wypoziomuję. Tak, o, teraz zarys widać. Patrzcie, ile ludzi się ustawiło. To wszystko do Paryża jedzie. Nie wiem, czy widać. Tu nie widzę w tej małej kamerce, ale mam nadzieję, że widać. No i wschód słońca, piękny wschód słońca się robił. Bo już teraz taki nie jest czerwonawy. Będzie piękna dzisiaj pogoda, na pewno. Dzisiaj będzie ciepełko, bardzo cieplutko. I ludzie chodzą w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach. Oj, 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 oj. Tak sobie jedzie. Coś tam przejeżdżało. Jestem już w Brukseli. Brussel Nord. Słuchajcie, dojechałam, będę mówiła trochę ciszej, bo siedzę wśród ludzi, jestem w Paryżu. Czekam w tej chwili na połączenie do Bayonne. Nie, już nie jestem, tak, w Paryżu, ale w Montparnasse. Jest godzina 11:01, a pociąg mam o 12:11. Ale nie to chciałam powiedzieć, to się po prostu wydarzył cud. Pojechałam pociągiem z Köln do Paryża i dłuższy czas siedziałam sama, aż koło mnie usiadł pewien gościu, Ronald. On był Francuzem, jest Francuzem, ale mówił po niemiecku z akcentem, nic nie szkodzi, ja też mówię z akcentem. I zgadaliśmy się, chwilę rozmawialiśmy i się okazało, że to wcale nie jest takie proste przesiąść się, przejechać metrem. Metro było już na tym dworcu, ale ja bym je przegapiła, poszła dalej i szukała metra. Po pierwsze, po drugie trzeba było kupić bilet. A tam było tylko zejście do metra. Jakie to było skomplikowane. Cały czas szliśmy takim labiryntem, zakręty i zakręty. Ja miałam ciężki plecak, on pędził jak szalony, ale nic nie narzekałam, bo chciałam nadążyć za nim. I w sumie taka sprawa, że już jestem w Montparnasse i też obcy ludzie z metra mnie tutaj przyprowadzili. Znowu wielki labirynt. Ktoś, kto nie zna drogi, niech się nie pcha sam bez informacji. To nieprawda. To tylko tyle na razie.
Cześć kochani, jestem w Bayonne nareszcie. Tu miałam 2 lata temu wykupiony hotel. Za ten hotel przepadły niestety pieniążki. Tutaj za moimi plecami jest dworzec. Za godzinę mam pociąg do następnej stacji. Tam już będzie autobus i to już jest ostatnie. Ten autobus to będzie ostatnie. A tu jest taki stary, malutki kościółek. Jeszcze go dokładnie nie oglądałam, bo jeszcze jestem wysiądnięta z pociągu. Jest piękna pogoda, 26 stopni, wszystko chodzi w krótkich spodenkach, krótkich rękawkach, jest gorąco. Posiliłam się, wypiłam nareszcie cokolwiek, bo całą podróż nic. Ale teraz nareszcie już coś wypiłam. No to jeszcze raz pokażę dworzec. Piękny. Pragnę Wam tak jeszcze przy okazji zwrócić uwagę na pewien szczegół. Zauważcie, że mam 2 kamienie na szyi. To są sodality. Ja je kupiłam 8 grudnia 2019 roku i to jest symbol, który potem zostawię na kamino, bo taki był plan zresztą i one są poświęcone moim synom. Już jestem w autobusie. Jadę do Saint-Jean-Pied-de-Port, docelowy adres nareszcie. Autobus jest prawie pełny, bardzo dużo Niemców, rozmawiałam już, ale jakie widoki. Szkoda, bo drzewa zasłaniają. Normalnie góry, z jednej strony w dół, z drugiej do góry i rzeczki ze wszystkich stron. Przepięknie tu jest. Bayonne mam na myśli. Patrzcie jak pięknie. No, mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie pokój dwuosobowy tylko. Chyba, że źle zrozumiałam, będzie sala 20-osobowa, no to będzie przebojowa noc. Ale myślę, że jestem tak zmęczona, że powinnam spać jak dzidzia. Jak widać, niesamowite serpentyny. Muzeum. Schokoladę muzeum, ja. Lecker. Das brauchen wir jetzt. Ile kosztowała podróż? Zapłaciłam łącznie 187,70 € i to był bilet jako pakiet. Na internecie wbiłam sobie od do, dokąd chcę dojechać, czyli do Saint-Jean-Pied-de-Port i to jakoś jest, nie wiem, ale oni to łączą międzynarodowo, dlatego mimo wszystko dostałam osobne bilety, bo do Köln 19,20, potem z Köln do Paryża 76 €, potem z Paryża północnego do Bayonne 82 € i do samego celu 10,50. I tu jest uwzględniona cena z Bayonne pociągiem z przesiadką na autobus. I to jest ta cena 10,50. I jak jeszcze dodałabym te 2 € za metro, które spontanicznie dałam w pociągu panu z Paryża, no to by wyszło 189,70. Prawie 190 € mnie wtedy kosztowało. No nieźle, co? Ale dojechałam. Następnym razem na pewno wybiorę samolot. Podróż ta była całkiem niezła, ale przesiadka w Paryżu okazała się dla mnie wyzwaniem. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu z kamieniami, o których wspomniałam, które noszę na szyi. Tak, noszę je od 2019 roku, grudnia, mianowicie 2,5 roku, bo to było planowo 2020 Camino. Z powodu pandemii zostało wszystko wycofane, musiałam odmówić hotel, przepadły pieniążki, ale za bilety dostałam zwrot, na szczęście. Te kamienie zostawię na bardzo ważnym
miejscu na trasie, mianowicie La Cruz de Ferro. To jest usypana z kamieni pielgrzymów górka, na której stoi średniowieczny krzyż. I to jest też bardzo symboliczne miejsce. Tam pragnę pozostawić te kamienie. No, znalazłam hotel. Tak się nazywa. Nie zbliżę, bo tą kamerą się nie zbliża. Ale na to wygląda, że tutaj jest wejście. Ganz genau, das ist hier. Hallo! To sprawa taka, już łóżko mam. Miałam zarezerwowane, zdawało mi się tak przynajmniej, na dole, bo to są łóżka piętrowe. Ale okazało się, że nie ma czegoś takiego jak rezerwacja miejsc. Kto pierwszy, ten bierze i już. I był gościu w tym pokoju, gdzie mieliśmy we dwoje spać, naturalnie pierwszy. I sobie wziął dół. No ale tak mu marudziłam, tak mu kręciłam, że znalazł dla mnie też. Jednego gościa wyrzucił po prostu z łóżka. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Po prostu tu jest pięknie. Z drugiej strony jeszcze piękniej, ale słońce wali. Nie wiem, czy coś zobaczycie w ogóle. Myślę, że nic nie widzicie, bo bardzo razi. Ale dobra, idziemy dalej. Chcę trochę okolice zobaczyć i zaraz wracam, bo jestem klapnięta. Miałam się położyć spać. Mnie już bierze na chodzenie. Okolica jest piękna, bardzo górzysta, no ale z góry wiedziałam, że tak będzie. I którędy jest wyjście rano. Najlepiej, żebym szła za tłumem, chociaż początek. Żebym dobrze wyszła. Jak życie znam, a znam, to polezę gdzieś znowu źle. Ale zaraz sobie chyba GPS-a nastawię i tyle. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Widzicie to z tyłu za mną, te uliczki. Tak się dla was poświęcam. Torba bardzo ciężka. Przegięłam. Tak, ale najlepsiejszy powerbank, najlepsiejsza ładowarka, wszystko ważące, urywające szyję. Samo powerbank pół kilo, ponad. No to nie ma się co dziwić, że jest torba taka ciężka. O, teraz w tą stronę będzie rzeczka. Jestem teraz na innym mostu, tamtym przyszliśmy. Aż takie trudne znowu nie może być, co nie? Nie wiem, czy widać. Ale jest bardzo ładna osada, muszę przyznać. Tak, zrobiłam kółeczko małe. Wszędzie takie kafetejki, ale już wieczór, która to w ogóle nawet nie wiem. Jest 19:16. Już jestem po prysznicu. To jest moje łóżko. Tu już ładowarkę przygotowałam. Tu stoi plecak. Zaraz go spakuję, żeby był gotowy już na jutro. A tu wisi kurteczka. O, i takie łóżko mam. Może ja tak pokażę. Genau. No to jest dwupiętrowe łóżko. Zjadłam mój prowiant na kolację, nigdzie nie szłam. Tylko trochę filmów porobiłam kamerą, bo piękne rejony. Zjadłam 2 jajka i co? I kanapkę. I już zostały mi tylko 2 jajka albo 3 jajka, bo ja ich dużo wzięłam, nie wiem po co. Ale kanapek już nie mam. Zapłaciłam 6,50 za jutrzejsze śniadanie. Nie do końca zrozumiałam, od 6 do 8 chyba jest śniadanie. No to muszę się pospieszyć. Także tu będę jadła śniadanko.
Dobry wieczór, kochani. Jest 20:28. Siedzę w mojej herberge, nagrywam się dla Was. Podsumowanie dnia. Nie była wcale ta podróż taka łatwa, jakby się zdawało. Do samego Paryża jeszcze jako tako. I miałam szczęście, jakiś cud, bo już dłuższy czas jechałam z Köln do Paryża Nord, aż w końcu dosiadł się gościu, koło mnie usiadł w pociągu. Dłuższy czas siedziałam sama. Okazał się Francuzem. Okazał się, że mieszka w Paryżu i zgadaliśmy się po niemiecku, bo mówił bardzo ładnie. Zgadaliśmy się. Jak ja to mam jechać dalej, jeśli chodzi o U-Bahn? A jaki numer? 4. On właśnie tym U-Bahnem jedzie, bo ten U-Bahn, czyli metro, przepraszam, jedzie przez centrum, a on tam wysiada. Może jechać razem ze mną, pokaże mi jak. I całe szczęście, bo w metrze zagadał innych Francuzów, żeby mi pomogli dalej jechać, bo się zgadał z nimi, że oni jadą tam, gdzie ja muszę. No i jedna z tych osób jeszcze do tego troszkę umiała niemiecki, troszeczkę, więc się dogadywaliśmy. Gdyby nie pomoc tych osób, ja nie wiem, jak ja bym sobie poradziła, to jest strasznie zagmatwane, to jest jeden wielki labirynt, że to nigdy, nigdzie nie widziałam na internecie. Ja tyle filmików i tyle reportaży oglądałam, nie wiem, jak to się stało. Dobrze, że mi ludzie pomogli, bo dotarłam cała i szczęśliwa. No już później reszta to po prostu po kolei pytałam. Już będąc tu w Saint-Jean-Pied-de-Port i pytałam o drogę do tego hotelu. W pierwszej chwili każdy się dziwił, nazwę czytając, jakby ich nie znali tej nazwy, bo rzeczywiście hotelik jest ładnie ukryty. Sympatyczny, czysty, ale taki ciosany, drewniany. No, fajnie jest. Bardzo miły gościu. Na początek mi walnął łóżko na górze. No tak zaczęłam miauczeć i marudzić, że nie, że proszę o łóżko na dole, no to stanął na rzęsach, żeby mi je załatwić i załatwił. Bo w pierwszej chwili się okazywało, że jest wszystko zajęte, zaklepane, że tam parami przyjeżdżają i dlatego takie to były sytuacje. Ale po prostu wygonił jednego gościa. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Wygonił jednego gościa. I chciałam mu dziękować, ale nie wiadomo było po jakiemu. Taki to był dzień dzisiaj. Jutro, pierwszy dzień wymarsz, nawet nie wiem, w którą stronę. Zaraz muszę spojrzeć i przygotować sobie marszrutę na telefonie. Zajmę się tym. To tak podsumowanie dnia pierwszego, czyli podróży do celu, chociaż celem jest Santiago de Compostela. Dziękuję za uwagę i życzę bon camino, dobranoc, bye bye.